żeby państwo było praworządne, to trzeba pokazać, że prawo działa. A w lasach nie działa prawo. Mój mąż powiedział do mnie tak: gdyby nie twoja działalność, to ja bym spokojnie pracował. Było partyjniactwo i w tej chwili też jest partyjniactwo. Osoba, która ją mobbingowała, dostała teraz, w nowych czasach, awans. Przecież oni współpracowali ze zorganizowaną grupą przestępczą. To jest jedyna instytucja, która sama się kontroluje. Liczy się kasa i dostęp do tej kasy. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Ilona Czujkowska. Widzimy się niemalże rok po naszej pierwszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Mówiła Pani o lasach państwowych, w których spędziła praktycznie Pani całe swoje dorosłe, zawodowe życie. No i wtedy mówiła Pani o małej Rosji, która wówczas była w lasach państwowych. Czy Rosja mała, większa jest nadal obecna po wyborach 15 października w ubiegłym roku? Czy coś się zmieniło? No, my jesteśmy rozczarowani, mówię o stowarzyszeniu, w którym działam i mówię o większej ilości leśników, którzy pracują w terenie. Rozczarowani jesteśmy tym, że ta mała Rosja, przynajmniej tutaj na przykład w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, tak szybko jakoś nie przemija. Ale chciałam wrócić do tego, co było, no bo wtedy nie można było tak otwarcie o tym mówić, ale wiadomo było, że teraz to stwierdzono, że były wyprowadzane pieniądze. Jeszcze może zatrzymajmy się tylko na moment. Właśnie to, o czym Pani mówi, okoliczności, w jakich rozmawialiśmy po raz pierwszy. To był schyłek 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Mieliśmy za sobą wycinkę Puszczy Białowieskiej, różne inne wycinki. Mówiła Pani też w tej rozmowie o tym, że politycy wykorzystują pieniądze na działalność propagandową. I w zasadzie ten Pani głos, który wybrzmiał w kampanii wyborczej, nie było łatwo zdobyć się na powiedzenie o patologii w środowisku, z którego się wywodzi. I Pani była taką pierwszą jakby sygnalistką. Ta rozmowa z Panią odbyła się szerokim echem, była komentowana też przez ludzi z Lasów Państwowych. Chwilę później, po publikacji tego wywiadu, na spotkaniu wyborczym Donalda Tuska pojawili się też leśnicy w mundurach, którzy nabrali odwagi. Ja przypuszczam, że to też do tego mogło się przyczynić to, co Pani powiedziała i Pani wystąpienie. Nie było łatwo. Więc w takich okolicznościach rozmawialiśmy po raz pierwszy. Wydawało się wtedy, że coś się zmieni, że Donald Tusk, obecny premier, widział patologię w Lasach Państwowych, ale Pani zaczęła mówić o tym, że jesteście rozczarowani. Jesteśmy rozczarowani. No, pan premier obiecywał, że wszelkie krzywdy i nieprawidłowości, złodziejstwo, nadużycia zostaną rozliczone. My na to cały czas liczymy, na to liczą leśnicy i my mamy takie sygnały z terenu. Zwracają się ludzie z wielką nadzieją. Ale wiadomo, że Koalicja Obywatelska sama nie rządzi, że są jeszcze inne partie. I my jesteśmy, leśnictwo jest, że tak powiem, pod egidą Trzeciej Drogi i PSL-u. No i tutaj jest rozdanie polityczne. Na szczeblu ministerialnym to jest oczywiste, że musi być rozdanie polityczne i wdraża się określone programy i idee. No ale ta nazwa, że dyrektor generalny to jest prawdziwy leśnik, bo tak pan premier go nazwał,
I to tak samo jak o kimś się mówi, że ktoś jest prawdziwym mężczyzną, nie wiem, prawdziwą blondynką. Ja wolałabym, żebyśmy sformułowali to w taki sposób. Praworządny, uczciwy człowiek, merytoryczny. I to wystarczyłoby, bo stanowiska objęte po tej naszej przemianie, które budziły wielkie nadzieje, na początek stanowiska dyrektora generalnego i dyrektorów regionalnych objęli ludzie, którzy mają, bo to tak można nazwać, określony zawód dyrektor, stanowiska nadleśniczych, zawód nadleśniczy, czyli można by powiedzieć zawodowcy sami. Nie było żadnych konkursów, nie było jakiegoś takiego doboru, zresztą pan dyrektor generalny nasz, pan dyrektor KOS, który jest dyrektorem generalnym, był dyrektorem regionalnym, był w Kolegium Lasów Państwowych, więc wie, jak się zarządza tą instytucją i jak ta instytucja działa. Dobiera sobie takich regionalnych dyrektorów, do których ma zaufanie i którzy mają reformować i odwracać te wszystkie złe rzeczy, to złodziejstwo, które się działo w lasach. No ale ci panowie w większości to są mniej więcej w 3. klasie wieku. Powiedzmy sobie, leśnicy będą wiedzieć, co to znaczy 3. klasa wieku. Ale może widzowie nie do końca. No więc... to jest tak, po 60, przed 60 i nie jestem pewna, czy mają tyle energii i woli, żeby te lasy zreformować. Bo ja powiem tak, zaczęłam pracę w ubiegłym stuleciu, w latach 80. Skończyłam pracę zawodową w 2018 roku, tak? Czyli jest to kawał czasu. I odkąd pamiętam, ta organizacja miała zawsze taką samą strukturę. Ta struktura się mogła sprawdzać w czasach PRL-u, później, ale teraz mamy nowe wyzwania, nowe zadania, chociażby prawo ochrony przyrody, prawa unijne i warto by było tą całą organizację zreformować. Ja się tak podśmiewuję z tego zawodu, bo to w filmach Barei występuje coś takiego, że ktoś jest z zawodu dyrektorem, ale wychodzi na to, bo jest taki dyrektor na przykład w Regionalnej Radomskiej, że on już chyba 3. raz jest dyrektorem. Tak jakby nie było młodych ludzi, tak jakby nie było ludzi, którzy mogliby się tego podjąć. No, nie wydaje mi się to dobrym posunięciem, ale mogę się mylić, bo jest to moje zdanie. Czy pani też chce powiedzieć, że tak zwane te tłuste koty, które miały się bardzo dobrze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, które patrzyły na ten odpływ pieniędzy z lasów państwowych, który finansował m.in. kampanie wyborcze, jakieś działania polityczne poprzedniego obozu rządzącego, że ci ludzie, którzy siedzieli wtedy cicho, dbali tylko o swój interes, teraz za nowej władzy nadal mają też wiele do powiedzenia w lasach państwowych i to oni odpowiadają za tę nową politykę i reformę tej instytucji? To właśnie to jest bardzo takie przykre, bo ja mogę mówić nie w skali całych lasów, ale mogę mówić w skali tej Dyrekcji Regionalnej Białostockiej, bo tutaj mam największe rozeznanie. Ale można to przenieść oczywiście na całą Polskę. Jest to związane oczywiście też w jakiś sposób z poparciem dla określonych opcji politycznych, bo tutaj na wschodzie nie mieliśmy żadnego posła z Koalicji Obywatelskiej, natomiast na zachodzie jest zupełnie inny obraz. To jest tak, jakie wyniki wyborów. Więc mówimy o tłustych kotach. Ci ludzie, którzy teraz dostali, no właśnie z zawodu są nadleśniczymi, dostali od swoich kolegów, bo byli znani przez tych kolegów te posady, które mają odwracać to, no nic takiego nie robią. My tego nie obserwujemy, żeby były jakieś znaczące zmiany. Ja mogę to podać na przykładzie rozliczania naprawdę z bardzo ważnych nadużyć, chociażby to Forum Ekologiczne Młodzieży, o którym mówił pan dyrektor Dorożała, że jest skierowanie do prokuratury i że są bardzo poważne zarzuty, że tam są bardzo duże pieniądze. To przypomnijmy w skrócie, kto za tym stoi.
Forum Ekologiczne Młodzieży jest założone przez, prezesem tego forum jest pani Puchalska. Młoda dziewczyna, która była, tak, młoda dziewczyna, która pojawiła się przy już świętej pamięci byłym ministrze Prawa i Sprawiedliwości Szyszce i między innymi miała być tym głosem ekologicznym, który miał być też przeciwwagą dla ekologów broniących Puszczy Białowieskiej przed wycinką. Później kariera nabrała rozpędu, tam się też pojawił ksiądz. Tak, wiceprezesem tej fundacji jest ksiądz Duszkiewicz. To jest fundacja, która ma za zadanie właśnie, tak mi się wydawało, miała za zadanie, że tak powiem, jakoś pogodzić tą ekologię z funkcjami gospodarczymi lasu, no ale skończyło się tak, że okazuje się, że na tę fundację leśnicy, czyli ze Skarbu Państwa, nasze pieniądze poszły bez kontroli. Ci państwo dostali działkę chyba na bardzo długą dzierżawę, nie wiem czy kupili, od Lasów Państwowych. Wybudowana tam jest kaplica chyba jeszcze nieskończona i wielka plebania, która jeszcze nie skończona, ale formalnie właścicielami tych nieruchomości jest właśnie pani Puchalska i pan ksiądz Duszkiewicz. Proceder był tak skonstruowany, że spośród blisko 430 nadleśnictw w Polsce, blisko 150 nadleśnictw w Polsce zostało zmuszonych do tego, żeby przelewać pieniądze na tę konkretną fundację. To jest kwota, drodzy Państwo, w latach między 2018 a 2023 ponad 700 000 złotych. Widzimy zorganizowany proceder, który sprowadzał się do tego, Szanowni Państwo, że były wysyłane maile. Mamy na to dokumenty, maile między innymi przez byłego regionalnego dyrektora Lasów Państwowych do swoich pracowników, do podwładnych, do leśniczych, do nadleśniczych, zachęcające wręcz. Proszę sobie wyobrazić tą procedurę. Znaczy, szef firmy w danym regionie wysyła do swoich podwładnych informację, że oni mają na konkretną fundację przelewać środki finansowe. Ta fundacja, Szanowni Państwo, zajmowała się między innymi tak zwaną walką z ekoterroryzmem, co znajdujemy na ich stronie, oraz świętowaniem 32. rocznicy Radia Maryja. Nie ma zgody na coś takiego, nie ma zgody na takie patologie i przestępstwa, których dopuszczali się ludzie, którzy chodzili w zielonych mundurach z orzełkiem na tychże mundurach. Pani prezes była w Kolegium Lasów Państwowych, dostała najwyższe odznaczenia, czyli te kordelasy, co uderza w tych prawdziwych leśników, którzy rzeczywiście pracowali dla tych lasów i rozumieli te lasy. Skierowanie do prokuratury jeszcze nie znaczy, że jest wszczęte dochodzenie i chcielibyśmy wiedzieć, jako obywatele, jako leśnicy, czy coś się dzieje w tej sprawie, tak a propos. To nie jest jedyna fundacja, która w lasach pasożytowała na pieniądzach naszych, Skarbu Państwa, wszystkich ludzi, wszystkich tych, którzy chcą dbać o naszą polską przyrodę. Jeszcze jest Fundacja dla Niepodległej, założona przez dyrektora Kosiorowskiego, gdzie dziennikarze obliczyli, że tam około 720 000 było przekazane. Miały być jakieś centra edukacyjne, kościół miał być budowany. No nikt tego nie rozlicza, albo rozlicza po cichu, bo my nic o tym nie wiemy, a chcielibyśmy i dlatego będziemy się znowu z uporem próbować dowiadywać o tę informację publiczną. Poprzednia władza nas bardzo nie lubiła, bo zadawaliśmy takie niewygodne pytania. I ta władza również bardzo nas nie lubi, bo też zadajemy podobne pytania, a cóż to się dzieje w tej sprawie. I jeszcze w Krakowie była taka Fundacja Świętego Gwalberta, założona przez dyrektora Kosiorowskiego w 2016, rozwiązana w 2018. Z tego co my wiemy, to też jest nierozliczona. Może warto by było zobaczyć tymi małymi kroczkami, jakie pieniądze były przekazywane jawnie z Lasów Państwowych. A druga droga, gdzie są nadużycia i których nikt nie rozlicza również, no bo jakiś taki dziwny jest nawyk, że mówi się o audytach. Mówimy o banerach, mówimy o fundacjach,
Ale nie mówimy o lipnych politykach mieszkaniowych, gdzie ja nie będę tego dokładnie tłumaczyć, bo leśnicy będą wiedzieć, gdzie są przejmowane osady w sposób jawny, arogancki, taki zupełnie poza prawem, ale zgodnie z tym, co jest napisane w tych politykach. Przykładowo, bardzo się długo naprawia jakąś osadę, jest nadleśniczy, naprawia długo jakąś osadę, Osada to chodzi... Dom, leśniczówka, jakieś budynki gospodarcze. Tak. On naprawia, to nie ma statusu nadleśniczówki, bo nadleśniczówka jest takim mieszkaniem, gdzie nadleśniczy, jak przestaje pełnić swoją funkcję, musi opuścić. To samo jest z leśniczówkami, więc zajmuje jakąś tam osadę, budynek, tak, sobie ją naprawia. Nie remontuje, nie modernizuje, ponieważ to podwyższa wartość tego, no ale później jak przychodzi na emeryturę, to sobie zamieszkuje, gdzie jest tak naprawdę zrobiony remont kapitalny, a nadleśniczówka jest wskazana jako jakiś tam biedny dom, gdzie zamieszkuje podleśniczy i tam ma być nadleśniczówka, czyli następny nadleśniczy, który przyjdzie, to on to sobie musi zrobić, jeżeli chce gdzieś mieszkać. I to są rzeczy tolerowane przez regionalną dyrekcję, bo powiedzmy sobie szczerze, według ustawy o lasach mówi się, że nadleśniczy samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną. A po co są regionalne dyrekcje, regionalny dyrektor? Regionalny dyrektor jest po to, żeby mieć nadzór nad tą gospodarką. No więc czy to się sprawdziło? No za czasów reżimu pisowskiego to się nie sprawdziło, ponieważ jeżeli ktoś się wychylał i nie robił tego, co pan dyrektor chciał, to po prostu znikał ze stanowiska. A jak jest teraz? Teraz, no i oczywiście wszelkie inwestycje, wszelkie przepływy pieniężne, właśnie darowizny na te fundacje, wszelkie rauty, przyjęcia dla biskupów i tak dalej, to wszystko przecież było zatwierdzane przez dyrektora finansowego w regionalnej dyrekcji. On to miał oczywiście miał to wszystko w swoich tabelkach, bo system informatyczny lasów działa. No i co? I co się zmieniło w Regionalnej Dyrekcji Białostockiej? Jest ten sam pan dyrektor ekonomiczny, czyli właściwie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za klepnięcie. Ja już nie mówię o dyrektorze regionalnym, to on chyba sobie przeszedł spokojnie na emeryturę. No to jeżeli my w ten sposób mówimy o nowym tchnieniu w lasach państwowych, no to ta mała Rosja, no to zmieniła się, powiem, w taki twór, gdzie właściwie młodzi ludzie dostali sygnał: słuchajcie, nie wychylajcie się i nie wymagajcie niczego, bo jest tak jak było, tylko jest inna partia przy władzy. Może nie będzie tak po chamsku, bo prokuratura zaczyna działać normalnie, sądy zaczynają działać normalnie, bo przedtem jak byłam w sądzie, to sędzia bezpośrednio do mnie się zwrócił, że ja działam w opozycji, mimo że mnie nikt nie internował. No ale teraz to widzę, że ten sam garnitur dyrektorów nie czują się w ogóle jakoś winni, że oni coś mogli źle zrobić, a pan Dorożała mówi, że oni zostali namówieni do tego, żeby właśnie te pieniądze przekazywać na fundację. Przepraszam bardzo, czy ktoś stał z kałasznikowem przy ich głowach i mówił, że mają te pieniądze przelać? Ci nadleśniczowie, którzy samodzielnie prowadzą gospodarkę, tak? I odpowiadają za pieniądze Skarbu Państwa. Czy pan dyrektor finansowy też zastanowił się nad tym, czy on działa zgodnie z prawem, czy na przykład on dlatego się zgodził, bo jego rodzina zostałaby wywieziona na Sybir, bo jesteśmy pod zaborami? Nie, każdy miał wolną wolę, miał stanowisko i to stanowisko obliguje do odpowiedzialności. I jeżeli my mówimy o rozliczeniach, to nie dlatego, że chcemy się zemścić na panu Zenku czy na jakiejś pani Loli, tylko dlatego, żeby państwo było praworządne, to trzeba pokazać, że prawo działa. A w lasach nie działa prawo, tylko pozornie. Bo nic tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Są kolesie, którzy właśnie są znajomymi królika i my ze szwagrem robimy to samo, co tamci, tylko może jeszcze bardziej elegancko. To jest moje zdanie na ten temat. Poza tym związki zawodowe. Wracając do Fundacji Forum Ekologiczne Młodzieży. No jak można być bezkarnym? Prosto, być w zarządzie związków zawodowych.
A powinny być takie zasady, że jeżeli jest się na stanowisku kierowniczym, to nie można pełnić funkcji w związkach zawodowych, bo to koliduje, to jest korupcyjne, prawda? A na przykład ta osoba z tej fundacji zapisała się do Zarządu Związków Zawodowych Krajowego i jest bezkarna. I o czym my mówimy? O jakiej odpowiedzialności? Nominat PiS-u został nadleśniczym tej pani i czy on ją rozliczy? On jej nie rozliczy, bo on pokazuje, jakie są przeszkody, a nie jakie możliwości, żeby rozliczyć. No i co? I co prawdziwi leśnicy, ci, którzy pracują, naprawdę mogą myśleć na ten temat? Że jeszcze jest nie czas na uczciwość, że jeszcze nie jest czas na reformy. Na jakie reformy są gotowe Lasy Państwowe? Na takie reformy, żeby zlikwidować te pozornie nadzorujące, bo się nie sprawdziły, regionalne dyrekcje? Bo przecież regionalnym dyrektorem został były strażnik, który używał siły, tak, zrobił zawrotną karierę. Czy on miał taką wiedzę administracyjną? Czy on potrafił dobrze zarządzać? On może A co z tym się dzieje? Tak, on teraz wyszedł z lasów, ale robi karierę w innej dziedzinie. No, czyli jest na to dowód, że może ci, którzy wyjdą z lasów, będą znowu robić, bo jeżeli są tacy dobrzy. A jaką karierę, wiadomo? Jest szefem jakiegoś transportowego zakładu państwowego. No to są, nie wiem, konkurs wygrał. No. Czyli dowodzi to temu, że nie ma co się litować nad tymi, co zrobili nadużycia, bo oni i tak będą robić karierę jak tamten pan. Wracając do regionalnych dyrekcji, jest ich za dużo jest zatrudnionych osób, a w teren pracuje na nich wszystkich. I teraz tak, przyjeżdża kontrola planowa, leśnicy będą wiedzieć, to jest podsumowanie działalności całego nadleśnictwa i kontrola planowa jest tak zrobiona, bo to absurd, ta biurokracja dochodzi już do absurdu, że oni sprawdzają, czy jest 10 pieczątek i jakaś parawka i jakiś tam kwiatek, a w terenie są tylko jeden dzień u leśniczego. I co powinno tak być? A papier wszystko przyjmie. Na papierze możesz mieć piękne baśnie z 1001 nocy, a wcale to się nie musi zgadzać z terenem. Ale tak jest to zorganizowane. To ja nie powiem, że za moich czasów. Wtedy, kiedy jeszcze działała kontrola jako taka, to rzeczywiście patrzono na to, co się dzieje naprawdę w terenie. Papiery były wtórną sprawą. No ale co? W tej chwili mówi się, że no zawsze tak było, że kontrola jest elementem zarządzania. Kim ma kontrolować pan dyrektor generalny czy regionalny, jak on ma tych samych ludzi, którzy byli, którzy robili pewne rzeczy na polecenia polityczne. I tak jest na przykład w regionalnej białostockiej. Oczywiście zdjęto tego szefa kontroli, bo on nie był stąd. Bo tu jest taka zasada, że muszą być stąd ludzie, oni mogą mieć nawet jakieś tamtego, ale oni są swoi, to jego się przechowa gdzieś tam. Tak jak ci byli decydenci teraz są na stanowiskach inżynierów nadzoru, to jest też bardzo dobra płata, bo pensji im nikt nie zmieni, tylko dodatek funkcyjny. Więc to jest taka zasada, najpierw my, później wy i to jest taki zawód, albo nadleśniczy, albo dyrektor, tak. No. Nie wygląda tak, że po prostu, nie wiem, jak... Załóżmy, trener podczas meczu piłkarskiego zmienia zawodników, że jeden schodzi z boiska, przybija pionę, są rezerwowi, siada tak, sobie na ławce i czeka na kolejny mecz na swoją kolej. Tak, oczywiście. Dokładnie tak to wygląda. W każdym razie mamy takie odczucia, bo jeżeli się sygnalizuje, że trzeba by było skontrolować, przykładowo, bo pan poseł Czarnecki, delegację, prawda? Też jeździł do lasów? Tak, a my mamy ja mam taką wiedzę, że jeden z nadleśniczych połowę swojej kadencji też był na delegacjach, czyli dodatkowe źródło dochodu. Wiemy o tym. Tylko, i co z tym człowiekiem teraz? No, on został zdjęty, ale pewnie tam nikt go nie skrzywdzi. No, były tam jeszcze inne sprawy. Połowę swojej kadencji spędził na delegacji. Tak. Dzięki czemu mógł po prostu mieć dodatkowy dochód. Oczywiście, tak? Bo za każdy bez wyjazd opodatkowania. Ale jeżeli ktoś o tym mówi jako sygnalista, że trzeba by to sprawdzić, to kim ma sprawdzać, jak ma tych samych ludzi? To oni mają sami sobie przeczyć?
Przecież no to jest absurd. I na przykład jest wybudowany zamiast wiaty dom na gruntach Skarbu Państwa. Ja o tym też sygnalizowałam. No i tam sobie mieszka ten człowiek, dzieci, ma ogródek dla tych dzieci, huśtawki, wszystko, a generalnie to jest wiata dzierżawiona, tak? Na gruntach Skarbu Państwa. I ja o tym mówiłam, ale nikogo to nie interesuje. Interesuje ich to, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, no bo nie wiadomo, jakie przyjdą czasy. I my mówimy o małej Rosji, mówimy o oligarchach, że oni się tylko zmienili. Młodzi ludzie nie mają tutaj miejsca, nie ma konkursów, nie ma jasnych zasad. Teraz mają być zasady opracowane na temat sygnalistów, czyli prawo europejskie ma być tu wcielone. No to tak samo były zasady mobbingu, tak? A dlaczego ludzie popełniali samobójstwo albo byli zwalniani, a mieliśmy takie świetne przepisy? To jeżeli będzie o sygnalistach tak, że jeżeli coś wiesz złego, musisz powiedzieć swojemu panu nadleśniczemu. Pan nadleśniczy wyrzuci cię z hukiem, 2 lata będziesz się procesować, albo i nie, albo się załamiesz psychicznie i strzelisz sobie w łeb. Tak? To takie mają być zasady i ta organizacja sama w sobie to jest tak jak taki żywy organizm. Ja widzę, że to taka firma rodzinna, no bo ta rodzina musi być cała zatrudniona łącznie z kochankami tam szwagra. Firma... Ale powiedzmy, pani Ilono, bo zaraz się pojawi zarzut, no pani pracowała w lasach, tak. Pani mąż? Też i Córka? jeden... Córka nie, żadna, nic. Nigdy z dzieci? Nie, Tylko pani nie. z mężem? Nie, ale to o co chodzi? Ale czy możemy powiedzieć to, o czym rozmawialiśmy poza kamerą, jak pani mąż tak patrząc możemy powiedzieć. na to, co go spotkało w Tak, życiu, możemy co mówi o małżeństwie z panią? Tak, możemy powiedzieć w ten sposób, że to znaczy po pierwsze... Bo on też oberwał. Tak, on oberwał, został niesłusznie oskarżony przez inżyniera nadzoru, gdzie sąd ocenił, że w 4 czy w 5 punktach nadleśnictwo złamało prawo pracy i ten człowiek jest dalej inżynierem nadzoru, świetnie się ma. I mój mąż powiedział do mnie tak, gdyby nie twoja działalność, to ja bym spokojnie pracował. No ale to nie tylko ja mam takie sygnały, również moi koledzy, a ja chciałabym powiedzieć... Czyli on oberwał też poniekąd za pani niewypaloną buzię. Tak, i nie tylko on, bo teraz dopiero była sprawa, że mógł się nasz kolega zautolustrować, bo sąd nie wyrażał kilkakrotnie zgody na to, co jest w ogóle sprzeczne z konstytucją, za reżimu PiS-u. On został zwolniony. Stowarzyszenie zostało założone dlatego między innymi, żeby sobie wzajemnie pomagać i wspierać ludzi skrzywdzonych. Stowarzyszenie, przypomnijmy nazwę. Stowarzyszenie Polski Instytut Partnerstwa Leśnego, pro bono, bez żadnych pieniędzy, bez żadnych dotacji. Za wszystko sami sobie płacimy i pomagamy ludziom i sobie też. Mieczysław został zwolniony z pracy, bo pan, jeden z ministrów, chciał zamieszkać w jego osadzie. On się na to nie zgodził. No i później się tak stało, że go zwolnili, mimo że był w okresie ochronnym, a później się okazało, że był współpracownikiem, tajnym współpracownikiem, co go w ogóle eliminowało z pracy. Znaczy się okazało. Tak. Było takie pomówienie. Pojawił się taki... Teczka została sfałszowana i rozesłana do wszystkich dyrekcji regionalnych. Teczka z IPN-u rzekomo. Tak. Teczka została przejęta z IPN-u z danymi jakiegoś innego człowieka, wyjęta przez dziennikarza. Została rozesłana, no bo przecież Którego dyrektor... dziennikarza? No nie chciałabym mówić na razie. To jest jeszcze nieoficjalne, tak? Znaczy, my znamy jego nazwisko, wiemy, ale jeszcze sprawa nie jest. Ale on się pojawia gdzieś tam w aktach? On tak, pojawia się w aktach, ale wiemy, że on tą teczkę wypożyczał, tak? No dobrze, więc ta teczka została wyjęta, sprokurowana, sfałszowany został podpis i rozesłana do ministra, do wszystkich regionalnych dyrekcji i do premiera. Teczka na pana Mieczysława Na naszego kolegę. Nasz pan Mieczysław powiedział mi coś takiego, że gdyby nie stowarzyszenie, to nie wiadomo, jakby się jego życie potoczyło.
I wszyscy wspólnymi siłami, a szczególnie mój zastępca, zresztą mój zastępca został zwolniony z pracy w Lasach Państwowych dyscyplinarnie za to, że pomagał właśnie panu Mieczysławowi i drugiemu koledze. I że w ogóle generalnie pomagał. Za to został zwolniony dyscyplinarnie. Nie będę mówić teraz dokładnie, dlatego że te sprawy jeszcze są w sądzie i one były nieruszane przez sąd, bo wiadomo, że w trakcie reżimu to były wybiórcze działania. Ale ja byłem na jednej rozprawie pana Mieczysława i też widzowie zobaczą za moment pewnie fragment wypowiedzi z sądu. Chciałbym, żeby wybrzmiało to ponownie i jednoznacznie. Żadnej teczki współpracy nie było, więc nie mogła być zniszczona. Również w tej części żołnierze WSW poświadczyli nieprawdę. Wiemy już, że zapadł wyrok. Zapadł wyrok, autolustracja dowiodła, że nie był żadnym współpracownikiem, ale 5 lat poza lasami. Funkcja komendanta Straży Leśnej, człowiek z tradycjami patriotycznymi, jego rodzina brała udział w obławie augustowskiej. Więc dla niego to był taki szok, że cała jego rodzina z tego powodu cierpiała po prostu psychicznie, że jak mogło się coś takiego zdarzyć, że on byłby posądzony o to. To było najgorsze. Właśnie takie niesamowite rzeczy. Pomówienie, że był tajnym współpracownikiem, że inwigilował środowisko leśników. Tak. To było najgorsze. I jeżeli ktoś mówi, że prawda nas wyzwoli, to nie zawsze jest tak, bo może nas wyzwolić z życia naszego zawodowego i dosłownie z życia. Jeżeli się tak uprzemy. No to przecież ja też się spotykam z tym, że ktoś do mnie pisze, ktoś do mnie prosi o pomoc. Ja piszę pisma, mówię, ale ty też musisz w tej sprawie zadecydować, w swojej sprawie. Nikt za ciebie tego nie zrobi. No i wtedy okazuje się, że nikt nie ma odwagi. Dlaczego nie ma odwagi? No bo na podstawie reżimu PiS to nie warto mieć odwagę, bo później wylatujesz z pracy i nie możesz wrócić. A teraz, no to widzę, że to wszystko jest zabetonowane, że ta organizacja nie jest gotowa na... I dlatego pani użyła tego sformułowania reżim PiS, bo państwo przeżyliście za tamtych minionych czasów no, prawdziwą taką lekcję życia, która dla niektórych mogła się skończyć tragedią. Tak, były depresje. Jedna sprawa o mobbing była wygrana, nasza koleżanka wygrała w Krakowie. Wygrała o mobbing sprawę. I ta osoba, która ją mobbingowała, dostała teraz, w nowych czasach, awans i ma się bardzo dobrze. Więc mówimy o zmianach, tak? Mówimy o prawdziwych leśnikach, zawodowcach, tak? No to mamy to. A pani wystąpiła w kampanii wyborczej też u boku... pana Żywna. No powiedziałam, że wszyscy leśnicy, którzy kradli, zostaną rozliczeni na swoje nieszczęście. Tak pani powiedziała na spotkaniu wyborczym. Tak, nie, tak powiedziałam do kamery. U mnie? Nie, tam w spocie tego pana senatora. Tak powiedziałam do kamery. No i to była pierwsza i ostatnia moja wypowiedź. Dlatego, że później mnie odsunięto w ogóle od działalności i powiedziano, że jestem współpracownikiem PiS-u i w ogóle, że działałam na szkodę i krzywdziłam ludzi. A kto tak powiedział? Właśnie, kto? Hejterzy. Ludzie, którzy się obawiają konsekwentnego działania. Ale to gdzieś ktoś mówił, nie wiem, obecnemu senatorowi? Myślę, że tak, że po pierwsze senatorowi. Znaczy też w komentarzach pod tą rozmową z ubiegłego roku z panią, to też się pojawiały takie komentarze uderzające w pani wiarygodność, w pani przeszłość zawodową. Jest taka zasada, że jeżeli ktoś jest poważnym człowiekiem, wiadomo, że ci hejterzy muszą zaistnieć. To są ludzie, którzy się powinni, są niedouczeni, oni lubią robić chaos. Ale jeżeli ktoś jest poważnym człowiekiem i słyszy na czyjś temat, że ten robił to czy tamto, to tak jak w pokerze mówi się, sprawdzam. Dowody.
a nie na podstawie plotek, bo na podstawie plotek ja mogę powiedzieć, że... No na podstawie plotek ja jestem przemytnikiem, okradam uchodźców i współpracuję jeszcze A widzi pan, jakie to są służbami świetne wojskowymi. pomysły. Ja chciałabym wszystkich hejterów pozdrowić i nawiązać do mojej stryjecznej babki, która działała w oddziale Hubala. I myślę, że to jest taki prawidłowy kontekst, że Mariannę Cel zdradziły najbliższe osoby właśnie z organizacji partyzanckiej. I myślę, że nasi hejterzy to są tego typu ludzie i dlatego ich bardzo serdecznie pozdrawiam i no nie będę mówić, do którego lekarza mają się zgłosić, ale no jeżeli oni w ten sposób tylko chcą zaistnieć, no to takie są czasy. A co z tymi leśnikami, którzy stali u boku Donalda Tuska przed wyborami? No to są właśnie ci prawdziwi leśnicy, tak jak prawdziwi mężczyźni. Ja powiedziałam, wolałabym, żeby mówić o praworządnych, merytorycznych leśnikach. To są ludzie, no, pan dyrektor Kos tam stał u boku Donalda Tuska. Pan dyrektor Kos był już dyrektorem regionalnym. Tak jak powiedziałam, wie, na czym polega zarządzanie tą organizacją. Ale zdecydowanie uważam, że ta organizacja powinna być zreformowana. Powinna ulec reformie. Niepotrzebne są zatem tyle dyrekcji regionalnych, niepotrzebna jest cała ta biurokracja. Biurokracja jest tragiczna, tak jak mówiłam, przyjeżdża kontrola, sprawdza, czy jest odpowiednia ilość pieczątek, to jeszcze tylko takie zarękawki i czy to się zgadza tam z jakimś interfejsem, programem i tak dalej. A mało są w lesie, a do lasu przyjeżdżają wtedy, kiedy im wygodnie. A o czym my mówimy? Mówimy o tym, że na przykład leśnicy nie mogą się dogadać z ekologami, nie mogą się dogadać z drzewiarzami. Pani minister tłumaczy się, że nie może wstrzymać całkowicie cięć, no bo przecież to jest 6% dochodu narodowego brutto. Przecież to jest śmieszne. W sprawach lasów powinni się wypowiadać fachowcy. I takich fachowców pośród leśników mamy. Większość z nich jest taka. Ja nie mówię o tych tłustych kotach. Ale też są naukowcy z różnych instytutów. Jest IBL, są prawdziwi ekolodzy, bo my Tak. mówimy o ekologach. To ekolog to jest człowiek, który ma wykształcenie Ale ekologiczne. tutaj w związku z przeciekiem, gdzie mamy informację o tym, że Solidarność, Związek Zawodowy, tak, Solidarność Leśna przygotował ankietę skierowaną do swoich pracowników. Ta ankieta miała się nie wydostać, ale my ją mamy. I z tej ankiety, z tych pytań wynika, że to środowisko, ten beton leśny obawia się tego, że ekolodzy mogą rzeczywiście też dojść do głosu w sprawie decydowania o kierunku, w jakim te lasy mają się rozwijać, jak ta przyroda polska ma wyglądać. No i pierwsze pytanie. Czy jesteś zadowolony z polityki leśnej prowadzonej przez obecne kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Co mamy tutaj dalej? Czy popierasz wyłączenie z działalności gospodarczej 20% powierzchni lasów państwowych rozpoczęte decyzją i tak dalej, i tak dalej? Czy popierasz podejście Unii Europejskiej do gospodarowania zasobami przyrodniczymi Europy? Czy uważasz, że pozostawienie zasobów przyrodniczych w obecnych czasach bez ochrony czynnej jest dobrym rozwiązaniem? Czy ograniczenie podaży surowca drzewnego będzie miało wpływ na gospodarkę Polski? Czy uważasz, że zaskarżanie planów urządzania lasów do sądów jedynie w Polsce przez środowiska ekologiczne będzie korzystne dla prowadzenia gospodarki leśnej? Czy utrzymanie modelu trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej zaspokajającej potrzeby gospodarcze, społeczne i ochronne powinno być kontynuowane? Panie Piotrze, przepraszam. Są to pytania i ankieta Tendencyjna, robiona ale... typowo jak za czasów PRL-u, Tak. po pierwsze. Po drugie, Ale jeszcze tylko, pytania są populistyczne. ale tylko przeczytamy, zacytujemy i zaraz się do tego odniesiemy. Czy środowiska ekologiczne powinny decydować o przyszłości zasobów przyrodniczych z pominięciem dorobku naukowego
życiowego i zawodowego. Czy uważa, że zapowiadane zmiany w gospodarce leśnej wpłyną na pogorszenie sytuacji pracowników, a szczególnie zmniejszenie liczby zatrudnionych oraz pogorszenie warunków pracy i płacy? Czy w przypadku dalszego forsowania paraliżu modelu gospodarowania zasobami przyrodniczymi Polski podjąłbyś działania obronne do strajku poprzedzonego procedurą sporu zbiorowego włącznie? Czyli tak naprawdę, bo to było ostatnie pytanie, to jeszcze raz może zacytuję. Czy w przypadku dalszego forsowania paraliżu modelu gospodarowania zasobami przyrodniczymi Polski podjąłbyś działania obronne do strajku poprzedzonego procedurą sporu zbiorowego włącznie? Czyli tutaj jest chęć wyprowadzenia ludzi z lasów na ulicę do protestu. Ale dlaczego wyprowadzenia? Żeby zadbać o własne interesy. Bo ja mówię, to jest ankieta typowa PRL-owska i metody są typowo ruskie. Czyli załoga powiedziała, że nie. Pytania są robione populistycznie. Tak, żeby przestraszyć ludzi. Tak, i przede wszystkim straszy się, że tak, stracisz pracę, las zniknie, bo ekolodzy się kojarzą z czymś głupim, zaczną rządzić, ty nic nie będziesz miał i runie cały ten świat i w ogóle zginie cywilizacja. Tendencyjna, niebezpieczna i dla kogo ona jest? Dla tych prawdziwych leśników, którzy siedzą tam w kącie, nie wiedzą tak naprawdę, na czym polega ta polityka, że szef jest ten sam co był, ewentualnie zamienił się z poprzednim i właściwie nic się nie zmieniło, a ja mam iść na protest, bo jak nie pójdę, no to mnie zwolni, no bo ja będę przeciwko lasom, przeciwko swojej organizacji. Dlaczego nie może być tak, że ta organizacja jest zarządzana przez mądrych ludzi w dogadywaniu się z ekologami? Bo nie może być inaczej. Z zarządzania zasobami przyrodniczymi muszą wejść ekolodzy, prawdziwi, z prawdziwego zdarzenia. Nie tacy, co mówią, że sarenka mówi ludzkim głosem. O bambinizmie nie mówimy. Nie mówimy o ptaszkach i kwiatkach, tylko mówimy o całej ekologii. Mówimy o zasobach wodnych. Ja już mówiłam kiedyś o tym. Teraz nie mamy suszę. Tutaj na Podlasiu mamy suszę tragiczną. I co z tego, że posadzimy? Bo przecież uprawy mieszczą się w kategoriach lasu, prawda? Co z tego, że posadzimy uprawę, jak ona się nie przyjmie, bo nie ma w ogóle wilgoci? To sadzimy jesienią. To są problemy, które leśnicy muszą rozwiązywać. A ta ankieta, którą pan przeczytał, to mniej więcej nadaje się, jeszcze powinna być szafa grająca i każdy powinien śpiewać ubu-dubu, niech nam żyje prezes klubu. Ale mniej to więcej. trochę świadczy też i o tym, że jest strach w tym betonie, że jednak jakieś reformy mogą być, że do decydowania o lasach państwowych dojdą ze swoim głosem środowiska ekologiczne, ale co za tym też idzie eksperci, bo za tymi środowiskami stoją eksperci, profesorowie, naukowcy. Weźmy się za zarządzanie zmianą wizerunku leśnika, bo ta ankieta świadczy o tym, że nie będzie żadnej zmiany wizerunku leśnika, bo nie widać tam dobrej woli współpracy. Wcześniej leśnicy byli wożeni na uroczystości na Jasną Górę, do kościołów. Teraz nie wiem, teraz ktoś będzie chciał wyciągnąć ich na protest. Wiary nikt nie zabrania. Tak samo nie zabrania przynależności do partii. Tutaj w Regionalnej Dyrekcji Białostockiej większość nadleśniczych ma legitymacje pisowskie, prawda? I to nie o to chodzi, że ktoś ma legitymację. Niech sobie ma, niech sobie należy do kogo chce. Znaczy, ale o czym ja chcę powiedzieć? Ale jeżeli ktoś pracuje w państwowej instytucji i dzięki tej legitymacji partyjnej, takiej czy innej partii, robi taką karierę, no to niestety to nie jest jego prywatna sprawa. Ale tak jesteśmy przyzwyczajeni w tej organizacji. Było partyjniactwo i w tej chwili też jest partyjniactwo. No tak, każdy może mieć legitymację, jaką sobie chce, ale jeżeli przedkłada interesy partyjne ponad interesy zawodowe... I jeżeli ta legitymacja pomaga mu w karierze, oczywiście, no bo ta niekompetencja, to tak zwani komisarze polityczni za reżimu PiS tutaj mieli wielkie pole do popisu, no ale teraz to wygląda podobnie. No, idą ci, którzy byli komisarzami do przechowalni, chyba że byli wybitni, to wtedy zostali wyrzuceni. Część poszła sobie spokojnie na emeryturę, ale nikt nie mówi o odpowiedzialności
za to, co oni zrobili. I to nie chodzi o odwet i nie chodzi absolutnie o zemstę, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że jest to państwo praworządne, że są konsekwencje postępowania, bo jeżeli jesteś nadleśniczym czy dyrektorem, to oprócz pieniędzy, to ty musisz mieć odpowiedzialność za swoje decyzje. A my mamy tyle tych dyrektorów regionalnych, nie wiem, czy któryś poniesie odpowiedzialność za swoje decyzje, za brak nadzoru, czy nadleśniczowie też, ci, którzy wpłacali na te wszystkie fundacje, wyprowadzali pieniądze, robili rauty i tak dalej, to przecież oni współpracowali ze zorganizowaną grupą przestępczą. To już jest powiedziane, że to jest zorganizowana grupa przestępcza pana Ziobry, tak? I więc jeżeli taki człowiek współpracował z tą zorganizowaną grupą przestępczą... Bo suwerenna Polska skorzystała na tych pieniądzach Lasów Państwowych. Tak, to było po prostu jakiś taki polityczny, zdobyli politycznie Lasy Państwowe i teraz będzie podobnie, jakaś inna partia będzie teraz tym rządzić. Jeżeli ktoś współpracował ze zorganizowaną grupą przestępczą, no to niech sobie każdy odpowie, co powinno być następnym krokiem, prawda? Nie może tak być, żeby ci ludzie sobie w spokoju dożywali do emerytury. No bo, no to co, jakaś gruba kreska? No to ci, którzy są teraz, to wiedzą, że też będą bezkarni, no bo pójdą najwyżej do przechowalni. To przecież my znamy takie przypadki, gdzie poprzednik, obecny dyrektor był na stanowisku inżyniera nadzoru, no i teraz się odwdzięczył temu z poprzedniej partii, że też dał mu stanowisko inżyniera nadzoru. No tak mają wyglądać rozliczenia? No nie chyba. My się z tym nie zgadzamy, nam się to nie podoba, a ja się zgadzam z tym. Minister po linii politycznej realizuje politykę państwa w dziedzinie leśnictwa. Robi się jakąś strategię. No ale taki nadleśniczy, no to niech on nie robi już polityki, niech on się zajmie tym lasem, a nie straszy jakąś ankietą, że stracisz pracę, przyjdzie głupi ekolog i cię wykończy. No tak to się mówi jak do ciemnego ludu. Wyłania się jeden obraz, że tak naprawdę nie liczą się kompetencje, nie liczy się poczucie misji, nie liczy się ochrona polskiej przyrody, nie liczy się ten skarb państwa, liczy się kasa i dostęp do tej kasy. I liczy się legitymacja partyjna, która jest jak gdyby takim odpowiednikiem tego hasła Sezamie, otwórz się. Tak, glejt, to jest taki glejt, ale my powiedzieliśmy, że rzeczywiście to tak wygląda i mówimy o tych ludziach, którzy w ten sposób postępują, ale jest całe grono i tak naprawdę leśników z powołania. Nie będę używać terminu prawdziwych ale leśników. Podobnie jest w wojsku, podobnie idą tak, żołnierze, podobnie policjanci idą do pracy ludzi, po to, żeby łapać, nie wiem, przestępców, sędziowie idą też, żeby wymierzać sprawiedliwość, to są tak zwani, a później w ogóle niedostosowani dziennikarze idą do publicznych mediów, no, pan żeby jest najlepszym przekazywać przykładem. informacje, a później zderzają się ze ścianą i albo ugniesz się, albo stracisz swój kręgosłup moralny, albo wylatujesz. Tak, tak. I ja mówię, każdy ma wolną wolę i może postępować dobrze albo źle, zgodnie z prawem albo nie, ale musi być odpowiedzialny za to, co robi. To są dorośli ludzie. Ja ubolewam nad młodymi leśnikami, którzy przychodzą naładowani wiedzą, po studiach, no, romantycznie usposobieni. Będę pracować na rzecz lasów państwowych i będę chronić przyrodę, będę prowadzić gospodarstwo. Kończąc podstawówkę, chciałem pójść do technikum leśnego, ale rodzice właśnie wiedzieli, jak to wygląda i wybili mi z głowy, bo wiedzieli, że zderzę się ze ścianą. No, ale ja znam osobiście bardzo dużo leśników takich prawdziwych, gdzie atmosfera i praca w nadleśnictwie jest wspaniała, że można się rozwijać, że można być twórczym, można się cieszyć właśnie tym swoim zawodem, bo się w nim żyje, pracuje, no wszystko jest związane z tym lasem. A te niechlubne wyjątki, o których ja mówię, tłuste koty albo reżim pisowski... Ale to nie ma, że to niechlubne wyjątki, jak gdyby cała organizacja jest w tym umoczona. Dlatego mówię o reformie,
ale nie wiem, czy Będzie tak- ministerstwo no właśnie. jest gotowe na reformę. Redukcja regionalnych dyrekcji, gdzie panienki się przechadzają, jest kupa biurokracji, prawda? Nadleśniczowie, którzy zatrudniają historyków bez kompetencji, a nie mogą zwolnić ludzi, którzy zrobili nadużycia, bo się zapisali tamci do związków zawodowych i są chronieni. Przecież to jest chore. Ale I może co? właśnie ta ankieta i ta chęć wyprowadzenia leśników Na ulicę, to może ma być takim pokazem siły. Hej, nie zmieniamy, nie to ruszamy. jest pokaz siły właśnie tłustych kotów, bo oni poprzez zastraszanie mówią jak do ciemnego ludu. Stracisz pracę, nie będziesz miał co jeść, wyślą cię na Sybir albo cię zabiją. Musisz wyjść i musisz bronić. A kogo oni mają bronić? Właśnie mają bronić tych tłustych kotów. No. Ale przecież nie siebie, bo oni sami sobą reprezentują najlepsze kwalifikacje i najlepsze walory jako leśników. No i po tym prawie niemalże roku od wyborów do parlamentu, do Senatu i Sejmu, myśli pani, że będzie ta reforma, ja myślę, będzie zmiana, że wreszcie będzie ta determinacja? będzie, że wreszcie pan premier zorientuje się, że ta polityka, która jest prowadzona w tej chwili, pozorna, że coś się rozlicza, że tupnie nogą i powie, że trzeba zmienić całe lasy państwowe. Jeżeli one już trwają od powojnia w tej samej strukturze i ona się nie sprawdza, bo my w tej chwili nie mamy żadnej kontroli. To jest jedyna instytucja, która sama się kontroluje. Więc jeżeli została zdeprawowana, to można sobie odpowiedzieć, jak ona się kontroluje teraz. Na zamówienie ma być tak albo tak, tak? Bo kiedyś jeszcze działało to. Przyjeżdżał inspektor, pisał tak jak było. A w tej chwili za reżimu PiS było zamówione, jak ma być. A w tej chwili to jest duży znak zapytania. Ci sami ludzie są. A kiedyś się obudzimy, nie wiem, spotkamy się za jakiś czas i będzie pani mówiła reżim KO? Znaczy reżim Koalicji Obywatelskiej, ja bym tak nie powiedziała. Ja bym chciała powiedzieć, że wreszcie kompetentni leśnicy z powołania zaczęli normalnie funkcjonować. Z dala od polityki, bo politykiem może być minister. Ale w tym momencie jeszcze tego pani nie może powiedzieć. Nie. Politykiem niech będzie pani minister, niech ona się martwi, my będziemy jej jako leśnicy coś tam podpowiadać, ale my tutaj my te legitymacje zostawmy w domu, te swoje poglądy zostawmy w domu, to, że jesteśmy wierzący też zostawmy to w domu i zajmijmy się dialogiem z ekologami, dialogiem z firmami drzewnymi, dialogiem z przemysłem drzewnym. Tym mamy się zająć. I ochroną przyrody. I ochroną przyrody. Zarządzaniem ochroną przyrody, przecież tak, mamy tyle parków, mamy tyle powierzchni nieobjętych użytkowaniem, mamy tyle rezerwatów, wszystko idzie w dobrym kierunku. Dlaczego nie pokazywać tego? A oni nas tutaj straszą ankietą, że stracimy pracę, bo ekolodzy tu przyjdą. Pani no to Ilono, tych tematów do poruszenia, wątków jest wiele, ale myślę, że te główne przekazaliśmy też naszym widzom. I ta analiza też obecnego stanu lasów państwowych wygłoszona przez panią jest bardzo ważna, za co bardzo dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia i myślę, że spotkamy się za jakiś czas, no myślę, że pewnie wcześniej, by sprawdzić i omówić ewentualne zmiany, których tacy ludzie jak pani się spodziewają. Dziękuję ślicznie. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że ja zrobiłam analizę SWOT, czyli analizę stanu teraźniejszego, szanse i nad czym lasy powinny popracować. Przedstawiłam to panu premierowi. Pan premier zareagował w ten sposób, że spotkałam się z dyrektorem Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa. I to jest już taka nadzieja, bo to nie chodzi o to, że to ja napisałam autorsko, tylko może da to coś do myślenia, że może ktoś, kto ma coś do powiedzenia, jakąś wiedzę, może Stare pomóc. przysłowie pszczół mówi, że morze jest głębokie i szerokie. Albo kropla drąży skałę. I oby też ten dzisiejszy wywiad był tą kroplą. Dziękuję za bardzo. poświęcony czas bardzo. Dziękuję. Dziękuję.
Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Krzysztof Dziedzic, Adam, Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Lelek z 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzana Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej,
Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Na portalach Buy Coffee i Suppi.pl w ostatnim czasie wsparli mnie Łucja, Małgorzata Błachnio-Pielat, Elżbieta Jasik, Katarzyna Ratajczak, Anna Artemiuk, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Maria Rybacka, Agatu, Patrycja B., Marta Szliter, Maciek Tarmas, Marlena Fatyga, Ewa Mysłakowska, Ewa Schmidt-Mendoza, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt i Katarzyna Sachanowicz. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.